Cześć, witajcie na moim kanale. Jak dobrze wiecie, mój kanał poświęcony jest stricte Lexusowi, jednak na samym Lexusie motoryzacja się nie kończy, a i moje zainteresowania idą nieco dalej. Są też inne auta innych marek, które mi się podobają i mają coś w sobie. Lexusy, Toyoty, BMW i zapewne też kilka innych marek posiadają silniki R6, które przyciągają fanów swoimi osiągami oraz brzmieniem. Jednak oprócz silników R6 są też jeszcze inne silniki z niesamowitym brzmieniem, które uważam za najlepiej brzmiące zaraz tuż po silniku V10 oczywiście. Mam tu na myśli w tym momencie silniki R5 i mówiąc silniki R5, pierwsza marka aut, która przychodzi mi do głowy, jest to, nie zgadniecie, Fiat. A dlatego Fiat, ponieważ właśnie we Fiacie po raz pierwszy raz w życiu usłyszałem silnik R5. Wtedy było to w Fiacie Bravo, natomiast później się okazało, że mój kolega ma Fiata z silnikiem R5 i po prostu brzmienie tego silnika rozwaliło mnie na łopatki. Marka Fiat, czyli marka, która raczej nie kojarzy się za bardzo z autami sportowymi, z jakimiś fajnymi silnikami itd. Raczej mówiąc Fiat, mamy zawsze na myśli auta jakieś miejskie, dla kobiet, małe, jakoś tak nie przyciągające uwagi w ogóle osiągami, czy tym bardziej właśnie silnikami i ich brzmieniem. Jednak w latach 90. Fiat budował też auta ciekawe, czasem kontrowersyjne, jakim był na przykład Fiat Coupé. I tak właśnie na Fiacie Coupé dzisiaj się skupimy, a dokładnie na Fiacie Coupé w najmocniejszej jego wersji, czyli 2.0 20V Turbo. A z racji tego, że ja o tym aucie za wiele powiedzieć nie mogę, ponieważ nie miałem takiego auta nigdy, to pozwolę wypowiedzieć się o nim jego właścicielowi. I do tego ten konkretny Fiat jest nieco podkręcony. Brzmi ciekawie, zainteresowałem Was? Zostawcie suba na moim kanale, jeśli tego nie robicie nadal, i lecimy z tematem. Siemano! Chciałem Wam zaprezentować samochód, jakim jest Fiat Coupé. Fiat Coupé był produkowany od 1994 roku do 2000 roku, jednak w internecie może znaleźć wzmianki, że już w 1993 roku pojawiły się pierwsze egzemplarze właśnie tego modelu. Była jednostka 1,8 litra, 2-litrowa oraz 2-litrowa doładowana turbem. Natomiast w 1996 wprowadzono na rynek dodatkowo 5-cylindrowe jednostki 20V, dwie wolnosące, jedna ze zmiennymi fazami dolotu oraz oczywiście najmocniejsza wersja, jaka powstała, czyli 20V Turbo. I na tym modelu chciałbym się skupić najbardziej, ponieważ jako użytkownik kilku Fiatów Coupé jestem zdania, że najbardziej godnym uwagi jest właśnie model 20V Turbo, który ma największy potencjał, no i oczywiście ma ładniejszy dźwięk. Według producenta 20V Turbo wyciska 220 koni mechanicznych oraz 310 momentu obrotowego, co się przekłada na jakieś 6,5 sekundy do setki oraz 250
km na godzinę. Model standardowy 20V Turbo był wyposażony w 5-stopniową skrzynię biegów, jednak powstały jeszcze inne edycje, takie jak limitowana edycja, specjalna edycja bądź Turbo Plusy. Limitowana edycja i Turbo Plusy nie różniły się zbyt wiele od siebie. One właśnie były wyposażone w 6-stopniową skrzynię biegów, która od 5-stopniowej praktycznie niczym się nie różniła, tylko tym, że był dodany 6. bieg do bardziej takiej ekonomicznej jazdy. Ciekawostką jest to, że jest stworzony na płycie podłogowej, do której z łatwością można właśnie zamontować napęd na 4 koła. Jedną z fajniejszych ciekawostek na temat tego samochodu jest to, że niegdyś 20V Turbo nosił miano najszybszego samochodu na świecie produkowanego seryjnie z napędem na przednią oś. No kiedy wszedł na rynek w 96, myślę, że 250 km na godzinę w samochodzie z napędem na przód, że to jest całkiem, ale to całkiem niezły wynik. Ogólnie Fiaty Coupe miały dość bogatą ofertę wyposażenia. Ja mam tutaj najbogatszą, która chyba się różni tylko elektrycznie sterowanym szyberdachem. Natomiast wszystkie, które miałem Fiaty Coupe, miały też oczywiście elektryczne, sterowane, podgrzewane lusterka. Dodatkowo fotele są podgrzewane. Znajdziesz jeszcze oczywiście podświetlenie schowka, takie rzeczy jak automatyczna klimatyzacja, podgrzewana tylna szyba. Fotele są oczywiście obite skórą. No i takie rzeczy jak na przykład ABS. No i oczywiście wspomaganie kierownicy, które moim zdaniem jak na te lata, jak na ten starszy typ właśnie wspomagania, całkiem dobrze się sprawuje. Oczywiście w tym samochodzie jeszcze wyposażyłem w miernik AFR oraz ciśnienia do ładowania, ponieważ standardowo w tym samochodzie nie występowały. Jednak na desce rozdzielczej też znajdziesz kilka takich istotnych informacji, takie jak ciśnienie oleju, temperatura oleju, no i standardowo oczywiście musi być ilość paliwa w baku, jak i również temperatura wody chłodzącej. Ogólnie ten konkretny model 20V Turbo został wyprodukowany w 1997 roku. No i jestem właścicielem tego samochodu od 3 lat, od prawie 3 lat. Seryjnie samochody, tak jak mówię, miały 220 koni mechanicznych, jednak ten model jest nieco podkręcony, ponieważ tutaj generuje moc 260 koni mechanicznych oraz 400 momentu newtona obrotowego, co przełożyło się na osiągi około 6 sekund do setki i jakieś 265 km na godzinę. Jednak w tym samochodzie wprowadziłem szereg modyfikacji, ponieważ przygotowywałem go na większą moc. Także tutaj w samochodzie zastosowałem kute tłoki Vossnera i kute korby ZRP. Głowica została całkowicie zregenerowana, pokrywa silnika została pomalowana, wał do polerki, bo był w bardzo dobrym stanie, no i oczywiście takie rzeczy jak panewki to się od razu zmienia. Zdecydowałem się zastosować przewody chłodzące od cieczy silikonowe z firmy FMIC, ponieważ po pierwsze kolor mi się podoba, a po drugie niestety stara guma ma to do siebie, że lubi pęknąć właśnie w sytuacjach, kiedy tego nie chcemy. Chcąc wycisnąć z tego samochodu większą moc, oczywiście trzeba już mieć na uwadze, że sprzęgło to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą trzeba wykonać. Są dostępne z firmy Zax, ale one 10-15% więcej wytrzymują niż seryjne i trzeba też dość dużo zapłacić. Natomiast fajną alternatywą jest albo standardowe sprzęgło obić kevlarem, tak jak mam tutaj w tym przypadku, ale najfajniejszą alternatywą jest z firmy Helix. Nawet organiczny zniesie 500 koni mechanicznych i ponad 500 momentu obrotowego. Natomiast tutaj mam standardowe sprzęgło obite kevlarem, które spokojnie powinno znosić 450 momentu obrotowego. Wyposażony jest również oczywiście większy układ dolotowy, takie jak na przykład intercooler. Seryjnie były produkowane tutaj od boku, natomiast tutaj jest ułożony za zderzakiem, już większy, który też jest po prostu na większą moc. No i oczywiście też przewody do lotu zostały wymienione na silikonowe i metalowe
Dodatkowo w samochodzie zastosowałem wydajniejszą pompę paliwa z firmy DW. Szukałem seryjne tłoki, jednak nie mogłem ich znaleźć, natomiast tuningowych części znalazłem aż nadto, więc zdecydowałem się na kute tłoki Vossnerach. Dodatkowo kute korby. Jeżeli chodzi o zawieszenie, jest tutaj u mnie seryjne, które się bardzo dobrze sprawuje, bo moim zdaniem jest na takim pograniczu komfortu i sportowej jazdy. Jest dosyć sztywne, ale jednak też potrafi się w miarę zachować tak płynnie. Ale jedne z najfajniejszych, jakie spotkałem się właśnie z zawieszeniem, stosowane są firmy BC Racing. Jeżeli chodzi o plany związane z tym samochodem, chcę z niego wycisnąć 350 do 370 koni mechanicznych oraz jakieś 440-430 momentu obrotowego, tak żeby zbytnio nie przeciążać seryjnego układu napędowego. Niegdyś chciałem tutaj właśnie robić około 500 koni mechanicznych, jednak tutaj już trzeba byłoby myśleć, żeby robić jakąś skrzynię biegów na zamówienie, ponieważ no standardowa mogłaby po prostu paść, ewentualnie urywać przeguby bądź jakieś półosie, więc oczywiście długo rozmyślałem tutaj nad napędem 4x4, jednak zdecydowałem, że skoro nie został do tego zaprojektowany, to myślę, że z tym napędem inne auta sobie lepiej poradzą, a tutaj zostawię właśnie napęd naprzód. Oczywiście jak każdy samochód ma ten model oczywiście swoje wady, więc takie, które udało mi się zaobserwować, to była na przykład niepozornie rdzewiejąca podłoga. Nie wiem jak w innych samochodach to wygląda, natomiast tutaj wszystko niby wygląda pięknie, ładnie, a wystarczy, że pojedziesz miesiąc, półtora właśnie gdzieś na deszczu i nagle masz już w środku zardzewiałą, a na zewnątrz wszystko dobrze wygląda. I miałem właśnie tak we wszystkich modelach, włącznie z tym, i w tym akurat zdecydowałem się zrobić taką gruntowną konserwację, która pomogła mi właśnie usunąć tą rdzę i kiedy się właśnie okazało, to wszystko właśnie od środka zaczęło rdzewieć, a na zewnątrz wszystko ładnie wyglądało. Kolejną taką wadą modelu 20V Turbo jest to, że ma mały skręt. Jeżeli w mieście, jeżeli na co dzień jeździsz w mieście, może to być nieco bolączka przy parkowaniu, no ponieważ na przykład wolnosące wersje miały oczywiście już mocniejszy skręt, łatwiej można było manewrować pomiędzy samochodami. Jednak w tym samochodzie no, trzeba się więcej ukręcić, ale jak go lubisz, to jest to do wybaczenia. No i oczywiście jeszcze przy cofaniu. Do tej pory czasami mam z tym problem, że kiedy patrzysz przez tylnią szybę bądź w lusterkach, wszystko się wydaje, że już jesteś na zderzaku tylnego samochodu, kiedy parkujesz. A kiedy wysiadasz dla pewności zobaczyć bądź się wychylasz przez szybę, stwierdzasz, że jeszcze jest ze 2 do 2,5 metra. Jedną z rzeczy, która się psuje w tym samochodzie jest to, że przerywacz od kierunkowskazów jest umiejscowiony pod kierownicą w taki sposób, że po czasie przestaje działać, tak? Po prostu pewne części tam się psują, ale to jest łatwe do naprawienia, ponieważ wystarczy go wyciągnąć, zlutować te poprzerywane właśnie styki, no i oczywiście działa dalej. Kolejną taką wadą, dość poważną, jest właśnie wąż śmierci. Tak został nazwany w tym samochodzie, ale nie tyczy to użytkowników, którzy zmienili na chłodzące przewody silikonowe, ponieważ za silnikiem idzie właśnie przez cały silnik taki dość cienki wąż i jak jest stara guma, oczywiście no, lubi właśnie tam pękać dość często. I jedną z takich poważniejszych rzeczy, ale to chyba w każdym Fiacie jest, z tym starszym oczywiście, że są mocno użebrowane alternatory, które no, lubią pękać w nieprzewidywalnym momencie. No i właśnie w tych samochodach jest to samo, że w wolnosącej jednostce miałem tak, że zaczęło ono po prostu pojękiwać, nie wiedziałem o co chodzi, no i się okazało, że już pęknięcie na alternatorze było. No niestety to są już właśnie stare elementy, więc jak jest dużo na nich śniedzi, większe spięcie, no i może dojść właśnie do pęknięcia. Pękającą pokrywę silnika można zaliczyć do wad. Nie tyczy się tylko samochodu 20V WIS, ponieważ tam już została zastosowana właśnie plastikowa. Jednak w każdym innym modelu, który miałem, oczywiście trzeba było dawać do spawania, ponieważ ślimaczyła się właśnie od strony tutaj do lotu. Psujący się termostat do nagrzewnicy no jest bardzo częstą usterką i w wszystkich Fiatach, które miałem, ta usterka występowała. Jeżeli zapytałbyś mnie, czy polecam ten samochód, oczywiście powiedziałbym, że tak. Ze względu na to, że lubię ten samochód, ma naprawdę nietuzinkowy wygląd, choć już jest klasykiem, można go spokojnie już nazywać klasykiem, to jednak ten samochód może Ci dać sporo frajdy.
Także tyle z mojej strony. Życzę Ci miłego dnia, no i do usłyszenia. Jak widzicie, chłopak jest mocno zajarany na punkcie motoryzacji. Mam nadzieję, że Fiat Coupe spodobał Wam się tak samo jak i mi. Być może ktoś nawet będzie chciał sobie taki model sprawić. Jedno jest pewne, Fiat Coupe jest bardzo nietuzinkowym autem, ze względu chociażby na jego kontrowersyjną linię nadwozia. Do tego silnik R5, który przyciąga uwagę i do tego moc, która jest przy takiej małej masie bardzo mocno odczuwalna. Tak więc jest to idealne połączenie auta sportowego z lat 90., które naprawdę mogło się podobać, które naprawdę przyciągało uwagę. W tym momencie tych aut już za wiele nie zostało, tak więc w tym momencie, chcąc kupić takie auto, naprawdę musimy liczyć się z tym, że możemy kupić trupa, w którego musimy inwestować dużo pieniędzy. Dużo o tym aucie zostało powiedziane w tym filmie, dużo jeszcze można było powiedzieć, natomiast nie chcę, żeby ten film trwał godzinę. Jeśli spodobał Wam się film, zostawcie suba na moim kanale, zostawcie lajka. Ja postaram się nagrywać dla Was jeszcze inne ciekawe auta, ponieważ nie na samej japońskiej motoryzacji świat się kończy, tak jak wspomniałem na początku. Tymczasem żegnam się już dzisiaj z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!